Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o projekcie, który teraz realizujemy. Jest to projekt domu dla Agnieszki Degant. Wróciłem właśnie z Warszawy i było to trzecie albo czwarte spotkanie, w którym omawialiśmy samą koncepcję oraz pomysł do magii. Wydaje mi się, że już wiele rzeczy mamy dogadanych, więc chciałbym to, co przegadaliśmy, tak jak to sobie gdzieś tam założyliśmy, przelać z głowy na papier i to będę chciał Wam zaraz pokazać. Na początek sama lokalizacja, bo ta lokalizacja jest tutaj kluczowa. To znaczy, z jednej strony mamy naprawdę piękną działkę, mamy działkę po dawnym siedlisku, to znaczy był kiedyś na tej działce zlokalizowany budynek. Niestety budynek sam w sobie się nie ostał, natomiast mamy to wszystko, co temu budynkowi kiedyś w przeszłości towarzyszyło. Mamy piękną ziemiankę, którą na pewno będziemy chcieli wykorzystać, ale też mamy bardzo dużo owocowych, starych drzew, które są naprawdę zjawiskowe. Mamy dużo też nasadzeń, czy też samosiejek, czyli drzew już naprawdę takich bardzo mocno wyrośniętych i mamy dużą różnicę terenu między jedną a drugą częścią działki, co też uważam, że jest plusem. Z minusów może to, że ze względu na zadrzewienie działka jest dość mocno zacieniona i na pewno będziemy już starali się znaleźć taki moment, czy taką część działki, którą dałoby się dobrze doświetlić i wydaje się najbardziej logicznym i prawdopodobnie tym najlepszym miejscem będzie właśnie to miejsce, czy też miejsce zbliżone do lokalizacji tego pierwotnego budynku, czyli tutaj. Tyle o samej lokalizacji, natomiast teraz chciałbym też pokazać tą formę końcową, czy też formę tą, którą chciałbym zaprezentować i pokazać Agnieszce.
taki sposób chciałbym, żeby wyglądała ta zewnętrzna bryła i układ funkcjonalny. To ze sobą zawsze idzie w parze. Natomiast tutaj mieliśmy parę elementów, o których mówiłem wcześniej. To znaczy mamy tę piękną, zaczarowaną działkę blisko lasu, z piękną skarpą. Mamy te zaczarowane, krzywe drzewa, które wyglądają naprawdę niezwykle. Mamy trochę zacienienia przez właśnie to zadrzewienie, więc sama lokalizacja budynku wydaje mi się, że najbardziej będzie odpowiednia właśnie w tym miejscu, w którym stał ten budynek pierwotny. I tak chciałbym go usytuować. Sama lokalizacja wpływa bezpośrednio też na układ funkcjonalny w środku, bo wchodząc do środka chciałbym, żeby Aga widziała tą skarpę, czyli widok z tej skarpy, widok na morze, tak jak ona to nazywa. Wchodzimy do środka, jedno duże przeszklenie z pięknym widokiem na korony drzew. Myślę, że to naprawdę będzie dobre, to będzie nas witać, to będzie ten pierwszy element, który zobaczymy wchodząc do budynku. Prawa część budynku otwarta również na te właśnie zaczarowane drzewa, o których mówiłem, czyli dokładnie ta strona. I tutaj chciałbym, żeby budynek miał otwarcie, żeby posiadał taras, taki zewnętrzny taras, który będzie trochę przedłużeniem jadalni, przedłużeniem kuchni. W tym miejscu bryła budynku zostanie niejako wycięta, co sprawi, że jednocześnie będzie ona zwarta, czyli tak jak trochę Agnieszka chciała. Zwarty, prosty budynek, trochę we współczesnym wydaniu, ale jednak jest to wiejska chata. To, co chciałbym, to przede wszystkim ujednolicić dach razem ze ścianą szczytową, tak żeby ta forma dachu nie była zbyt przytłaczająca, żeby on był bardziej zwarty i podzielić go na dwie faktury. Z jednej strony na dachu dachówka, łupek, coś ciemnego, coś jednolitego, co dałoby się użyć zarówno na dachu, jak i na ścianach. Z drugiej strony dechy, może cegła rozbiórkowa, i to wszystko, jeżeli chodzi o tą skorupę zewnętrzną. Jeżeli chodzi o samo wnętrze, to oprócz tej strefy wejściowej salonu, o którym już mówiłem, mamy tą część kuchenno-jadalnianą z tym tarasem zewnętrznym, czyli tym pod zadaszeniem. Mamy część, w której zlokalizowany jest pokój gościnny, sauna i góra już ta prywatna przestrzeń inwestorów, w której jest pokój dla Ksawiego, w której jest sypialnia, garderoba, łazienka Agnieszki z charakterystycznym, okrągłym oknem, czyli marzeniem Agnieszki od samego początku. Myślę, że to okno musieliśmy mu dać taką przestrzeń, zaaranżować je w taki sposób, żeby ono siadło na tej ścianie szczytowej, żeby tam dobrze wyglądało i żeby wyłapywało jak najwięcej z tej przestrzeni zewnętrznej. Myślę, że to tutaj właśnie w tym miejscu pasuje. A więc prosty dom w prostym założeniu, wiejska chata we współczesnym wydaniu, to chyba o to chodziło Agnieszce i chyba to udało się tutaj zaprojektować, przynajmniej koncepcyjnie. No zobaczymy, co powie Agnieszka, na pewno jeszcze na tym popracuję, ale taką mniej więcej formę będę chciał jej przedstawić.